Witam Was serdecznie w mojej kuchni, tym razem o zimowym poranku i zapraszam na działania wędliniarskie. Jak co roku o tej porze trzeba sobie zadać pytanie, jak będzie wyglądała w tym roku moja świąteczna kiełbasa. I do świąt jeszcze chwila, dlatego ja sobie zrobię próbkę mojego tegorocznego wyobrażenia, no i ewentualnie skoryguję albo i nie skoryguję, po to, żeby za tydzień, no tak mniej więcej za tydzień, powtórzyć to jeszcze raz, ale już w większej partii. Oczywiście mogę odtworzyć któryś ze swoich przepisów, czy też innych przepisów, bo tego jest mnóstwo i kto domowemu wędliniarzowi zabroni zrobić tak albo tak. Ale mamy swoje smaki, mamy swoje gusta i każdy też ma prawo wymyśleć, skomponować, zrobić to, na co ma ochotę i jakie smaki mu w tym momencie przychodzą na myśl. Szczerze mówiąc, ja tą kiełbasę, znaczy mięsiło miałem wcześniej i jakieś wstępne założenie było, bo z mięsiwa mam 3 kg karkówki, karkówka taka ładna, fajna, mam schab, mam też taki całkiem chudy boczek, 3 kg karkówki i po kilogramie schabu i boczku. Może wyjaśnię, co z mięsem będę robił. Ze schabu oczywiście odetnę przyległości, nawet nie trzeba odcinać, da się je oderwać. Co tłuszcze pookrawam, zarówno z boczku, jak i z karkówki, to zmielę na najdrobniejszym oczku i sam schab czysty na szarpaku, a boczek i karkówkę na 8 mm na oczku. Kiełbasę na pewno będę podpiekał, więc boczek i karkówka lubią wysokie temperatury, no i dlatego też taki skład, a nie inny. Można byłoby też taki skład robić na przykład na kiełbasę grillową, bo tam też są temperatury jeszcze wyższe niż te, które ja będę stosował. Co do przypraw, wyobraziłem je sobie rano. Sól, no musi być. Jest tutaj 80 gramów, pół na pół, zwykła i peklująca. Pół główki czosnku. I ten czosnek na drobnych oczkach, jak będę mielił, to przez maszynkę przepuszczę. No i teraz, czy ja pamiętam, co ja sobie tutaj dałem. Dałem sobie na pewno tak, 2 łyżeczki pieprzu, bo chciałem, żeby było wszystkiego bogato, aromatycznie, ale żeby też jakiejś szczególnej dominacji nie było. Ma być po prostu bardzo wyraziście, świątecznie. Ma być bogato. Więc wracam. 2 łyżeczki pieprzu. 1 łyżeczka angielskiego ziela, 1 łyżeczka gałki muszkatałowej, 1 łyżeczka papryki ostrej, 1 łyżeczka tymianku, 1 łyżeczka kuminu i 1 łyżeczka cukru. Chyba wszystko wymieniłem. Jest tutaj bardzo, bardzo wiele smaków. Powinny się pięknie, ładnie złożyć. Cukier spowoduje lekkie obniżenie pH, co będzie też sprzyjało bezpieczeństwu wędliny, ponieważ po obróbce termicznej ja będę chciał ją podsuszyć. Powieszę w temperaturze pokojowej, potem może w trochę chłodniejszych warunkach. Pieprzu i papryki, jeżeli macie życzenie, możecie dać więcej, po to, żeby trochę charakteru mocniejszego nadać. Ja dałem tak, żeby to było wyczuwalne, żeby to było wyraźnie wyczuwalne, ale żeby nie było przesadzone. Dlatego też czosnku nie za dużo, chociaż pół główki na 5 kg to wcale nie jest tak mało. To wcale nie jest tak mało. Czy ja coś muszę tu jeszcze mówić? Nie. Ja powinienem teraz to zmielić, znaczy pociąć, pookrawać, zmielić na drobno, zmielić na ósemce, zmielić na szarpaku. Tak jak powiedziałem, czosnek na drobnym na maszynce, potem dodam przyprawę, wymieszam i chowam do lodówki. Myślę, że najwcześniej dzisiaj wieczorem, najpóźniej jutro wieczorem zajmę się nadziewaniem tego wyjelita. Powieszę w chłodnej spiżarni, żeby do rana się osadzały i obsychały. I rano to przetransportuję do
wędzarni. Będę wędził w standardowej temperaturze 60 stopni, a jak kolorek ładny będzie, to wtedy podniosę to na 100, myślę. Myślę, że na 100, góra 120 stopni. Zobaczymy jeszcze jak będzie na zewnątrz, jakie będą warunki. Bo w tej chwili to tak niby zima, ale tak coś się odwilż zbliża, więc jeżeli będzie bardziej suche powietrze, to pewnie 100, a jeżeli bardziej wilgotne, to pewnie 120. Ale w tym zakresie. I będę trzymał oczywiście do osiągnięcia w środku właściwej temperatury 67 stopni. Potem to powieszę w temperaturze pokojowej, parzył już nie będę. Co najmniej dobę trzeba podsuszyć w takich warunkach, można 2. I potem zniosę do chłodnej spiżarni, żeby tam dalej podsychało. Pokażę to oczywiście i spróbuję. Pewnie na gorąco. I pokażę to może dzień czy 2 dni tego już wstępnego podsuszania, żeby dać wrażenie, jak to wygląda i powiedzieć, czy będę coś tu zmieniał, czy w tej formie pojadę dalej. Koniec gadania. Czas się brać za robotę. Wieczór następnego dnia. Przygotowuję jelita. Nowa paczka, więc zaczynam od rozplątania. Na tym etapie jest łatwo. To dość długie odcinki, zakładam, że będą potrzebne mi 2. Te wypłuczę i namoczę, a resztę zasypię solą i schowam do lodówki. Na końcówkach ponownie związuję pętelkę, by się nie splątały. Wyjmuję mięso z lodówki. Kontrola zapachu. Jest świetnie. Dodaję około 300 ml wody. Wyrabiam, aż masa stanie się kleista. Ładuję na dziwarkę.
Ale długi odcinek mi się trafił. Jestem w szoku. Zmieściło się 5 kg mięsa w jednym odcinku jelita. I jeszcze kawałek został. Nakłuwam, wieszam na kijek i znoszę do chłodnego pomieszczenia. Następny dzień rozpoczynam od robienia miejsca na wędzarnię i kamery. Rozgrzewam wędzarnię do 60 stopni. Wieszam kiełbasę i ją też rozgrzewam. Jest pogodny, lekko mroźny poranek. Zaczynam wędzić. Drewno czereśniowe. Kominek do połowy przymknięty. Czas wędzenia 2-3 godziny, aż będzie ładny kolor. Instaluję w kiełbasie sondę termometru. Tyle jest teraz w środku pędka. Dalej już nie wędzę, a temperaturę podnoszę do 100 stopni Celsjusza. Kominek zamykam. Zaczyna pruszyć śnieg. Temperatura w kiełbasie rośnie i w końcu dochodzi do celu. Kiełbasa jest gotowa. Czas spróbować. Mam ją. Świeżo co odkrojona. Pogoda. Widzicie jaka wspaniała, zimowa. Pycha. Świetny kontrast pomiędzy gorącą kiełbasą a tym, co się za mną dzieje. Teraz to na gorąco weźmiemy sobie na taki posiłek, a reszta niech ostygnie i niech się podsuszy. Potem pokażę, jak wygląda. A na razie smakuje. Smakuje wspaniale. Muszę chować sprzęt, zwłaszcza kamerę, żeby zaraz się w niesprawny sprzęt nie zmieniła. Na razie, hej, cześć.
2 dni w temperaturze pokojowej, 1 dzień w chłodnej spiżarni. Tak to teraz wygląda. Ślicznie. Pachnie też wędzonką bardzo zacnie. No i czas by spróbować. I skłamałbym, że nie było jedzone. No było. Nie dało się powstrzymać. Oczywiście oprócz tego, co było jedzone na gorąco. To tutaj też widać podeschnięte, bo było krojone i było próbowane. Jest smacznie, ale obiecałem powiedzieć, czy ja bym coś tutaj zmieniał, bo co innego jak smakuje na gorąco, wtedy jest zawsze bardziej intensywne i też takich doznań smakowych się oczekuje. I co innego jak trochę podeschnie, bo wtedy też ta koncentracja smaków na mniejszą objętość mięsa jest większa. No i też smak się troszeczkę zmienia. No, zapach. Tak to wygląda. Zapach jest przedni. Miam. No, jest dobrze. Jest dobrze. Tak jak chciałem. Nie jest zdominowana żadnym ze smaków, ale jest wyrazista. Jest tutaj naprawdę bogato. I zakładając, że jeszcze by parę dni została podsuszona, to będzie to jeszcze mocniejsze. Pycha. Bardzo dobra. Nie będę nic zmieniał. W ten sam sposób przygotuję większą partię. Jak widzieliście, trochę byłem zaskoczony, że 5 kg kiełbasy mi weszło w jeden odcinek. Miałem przygotowane 2. No ale tak się zdarza. W każdym bądź razie można dostać jelita, które są w krótszych odcinkach. Mi się akurat teraz fajnie trafiły takie dłuższe. I jeżeli mam możliwość powieszenia tego w wędzarni, to sobie wieszam. No to musiałem wymyśleć szybko, czy zmienić koncepcję, bo chciałem w mniejszej wędzarni to robić. I gdybym miał 2 odcinki kiełbasy, to mógłbym to, znaczy w ogóle gdybym to pociął na połowę, to mógłbym to zmieścić w mniejszej wędzarni na 2 kijkach, ale w związku z tym, że tego nie podzieliłem, że miałem jedno długie pęto 5 kg surowej masy, to musiałem mieć na tyle szeroką wędzarnię właśnie, żeby to się zmieściło, no ale w związku z tym, że ja wędzarni mam kilka, więc dylemat był niewielki. Smacznie, pysznie, jak chcecie, możecie spróbować, jak nie, realizujcie własne pomysły, bo to już czas się zabrać za świąteczne wędliny i za świąteczną kiełbasę. Jak się podobało, poproszę o łapki w górę, komentarze, dajcie własne propozycje, opisy własnych kiełbas, dajcie znać, co o tej myślicie. No i trzymajcie się w zdrowiu. Zapraszam do zakupów w naszym sklepie. Obsługujemy zamówienia krajowe i zagraniczne. W naszej ofercie są sprawdzone wędzarnie i generatory dymu, szynkowary do robienia pysznych domowych wędlin, butelki, balony i prasy do wina, różne surowce do piwa, kapsle i kapslownice. Poza tym ruszty, kociołki, siatki, sznurki. Tylko u nas unikatowe i limitowane koszulki, wiele książek dla pasjonatów wędlin i innych wyrobów domowych. Serdecznie zapraszam.